Mateusz Kopacz, CISO Alma S.A., najstarszej w Polsce firmy teleinformatycznej. Naszym strategicznym partnerem nie tylko na tej konferencji, ale ogólnie w całej naszej strategii jest firma Adtran, poprzednio A2. Mówimy tutaj o pierwszych 3 warstwach modelu ISO-OSI. Naszym zdaniem najbardziej dojrzałe rozwiązanie swojej klasy. Dostarczamy rozwiązanie dla infrastruktury krytycznej państwa, natomiast to jest miejsce, gdzie powinniśmy projektować i eksploatować bezpieczeństwo, więc my jako eksperci powinniśmy wyjść z założenia, że jakby w DNA rozwiązań, które oferujemy, musi być zaszyte security, ale też safety. W aspekcie bezpieczeństwa oczywiście mówimy o szyfrach nowej generacji albo takich, które są tymi szyframi przyszłości. Mam tą przyjemność, że Alma równolegle oprócz współpracy z Adwą jest też partnerem firmy IDQ, która ma największe na terenie naszego kraju wdrożenia szyfrów nowej generacji, odpornych już na moc obliczeniową właściwą dla komputerów kwantowych, tych, które znamy. Tutaj dobrze jest wspomnieć, że to jest zagrożenie jutra, ponieważ stabilny komputer kwantowy jeszcze dzisiaj nie istnieje, ale istotą bezpieczeństwa jest posiadanie planu B i C, niezależnie czy mówimy o obiektowym, osobowym czy teleinformatycznym bezpieczeństwie, więc wyszliśmy z założenia, że zaproponujemy w pierwszej kolejności wojsku, infrastrukturze krytycznej, teraz tym klientom, którzy potencjalnie mają co chronić, czyli bankom, rozwiązania hybrydowe, które pozwolą im wykorzystać już te szyfry nowej generacji, aby być zabezpieczonym na zagrożenie, które najprawdopodobniej niebawem nadejdzie. Stawiam tezę, że sztuczna inteligencja jeszcze nie istnieje, podobnie jak komputer kwantowy, ale istotnie nauczyliśmy się trenować sieci neuronowe. Natomiast jeżeli mówimy o aspekcie zagrożeń, no to na pewno ataki polimorficzne, które ewoluują w trakcie trwania już kampanii całej, są dużym wyzwaniem, ze względu na to, że narzędzia, które generują zawsze nowy kod, mimo że by było to spaghetti, ten kod jest 100 razy dłuższy niż napisałby go człowiek, sygnaturowe podejście, w którym skrót tego kodu jest znany silnikom antywirusowym i innym sygnaturom dostępnym na rynku, z których korzystają szeroko dostawcy oprogramowania, jest bezbronny na tego typu zagrożenie, ponieważ ten kod jest złośliwy, wykonuje złośliwe operacje, natomiast jest zawsze nowy. I silnik Worm GPT, Fraud GPT zaszyty w payload atakujących jest niestety dość dużym zagrożeniem. Natomiast w drugą stronę zespoły zwinne, zespoły, które już teraz inwestują siły, środki, tworzą taktyki, techniki, procedury oparte o wykorzystanie tych sieci neuronowych, to uczenie maszynowe, podpowiedzi. Jeżeli mamy pattern, który powtarza się na przykład w zbiorze 100 ataków 99 razy, możemy uznać, że to jest dość dobra sieć neuronowa i należy na to zwrócić uwagę zawsze, ponieważ występuje prawie zawsze. Wygrają ci, którzy będą pracować zwinnie i ciężko naraz. Jest to i zagrożenie, i szansa, natomiast działając w białym kapeluszu, broniąc, mamy dostęp do lepszych ekspertów. Chętniej z nami współpracują korporacje, szybciej dostajemy dobrej jakości narzędzia. I dobrze wykorzystane ten konkretny stos technologiczny, jeden z wielu, z których korzystamy bogato, pozwoli nam wysunąć się na prowadzenie, a jeżeli nie na prowadzenie, to zautomatyzować część powtarzalnych błędów, które po prostu wynikają z tego, że robi to człowiek. Czasem coś pominie, źle kliknie, zareaguje sekundę później i tak dalej. W przypadku machine learningu takie ryzyko i ekspozycja na ryzyko błędu ludzkiego po prostu mitygujemy, może nie do zera, częściowo pozwala skracać nam czas reakcji, co wysuwa nas na prowadzenie. Tak? Czyli należy mieć świadomość, że jest to broń obosieczna, natomiast na moment, w którym jesteśmy Anno Domini 2024, wykorzystanie w słusznym celu na ten moment jest lepiej sobie radzi niż potencjalnie próby atakujących. Największą wartością dla mnie jest poznać moich klientów, przypomnieć, że nie jestem tym wirtualnym Mateuszem z awatara, który tam dla nich po nocach wykonuje jakieś ciężkie operacje albo do którego zwracają się po ekspertyzę. Natomiast operując w świecie innowacji, piekielnie istotne jest tak zwane case study, które w żadnej innej okazji nie ma możliwości werbalizacji, ponieważ klientów łączą umowy o dwustronnym zachowaniu poufności, często operujemy w świecie informacji klauzulowanych, więc
wprost nie możemy wymieniać nazw, ale już udane wdrożenie, czy tam zabezpieczone infrastruktury i odparte ataki i takie rozmawianie bez nazw, bez dat, bez nazwisk, ale po prostu co to robi, jak to działa, dużo łatwiej porozmawiać przy kawie, w kuluarach, pójść wspólnie, po prostu się pośmiać, odpytać co u dzieci, ponieważ zagrożeń na przestrzeni ostatnich 3 lat praktycznie potroiła się ilość. Z roku na rok mamy dubel i to jest już 3. rok z rzędu, a ludzi jakoś specjalnie nie przybywa. Jest dużo osób, które bardzo chętnie weszłyby do świata, ale po prostu próg wejścia jest bardzo wysoki. No, dlatego możliwość dostępu do innych ekspertów, zderzenie myśli, pokazanie się klientom osobowo jest nieocenionym benefitem tego typu eventu. Zdecydowanie zwróćcie koledzy, koleżanki, społeczności na czas. Nawet dobra telemetria w momencie, kiedy wyrafinowanemu atakującemu uda się zatruć czas na kilku segmentach, nie pozwoli wam nawet na dobrą analizę powłamaniową, nie mówiąc już o tragicznych skutkach.